kawy. Tak? O, ja w życiu nie miałem... Ból papa. No. Nie wiadomo jak się za to złapać, kurwa. Nagrywasz? No nagrywam, nie wyłączę. Witamy w kolejnym odcinku SCD TV. Jesteśmy na czym jesteśmy? Search and Kill, Search and Kill. wersja trzecia. Wersja trzecia. Pozdrawiamy chłopaków z ESR ESKK, coś tam Airsoft. ze bloga. Była wpytka impreza, byliśmy po przeciwnych stronach. Nie dało nam się trafić niestety. No nic. Ale ja ustrzeliłem jednego pana ze Straszydła, jestem z tego bardzo dumny, serdecznie go pozdrawiam. No dobra, w naszym kolejnym odcinku, spotkaniu z MG, porozmawiamy o jego kolejnych zabawkach, to jest jego podejściu do repliki karabinka Jantar oraz Mały granatniczek domowej produkcji GP30, bodajże 6, G30, GP30. GP30. A to jest wersja 6G21 bodajże, jak się nie mylę. Pewnie na Rusmilu mnie poprawią. Dobra, więc tak, karabinek Jantar, chodziły plotki, że to będzie następca Beryla, a w rzeczywistości to była po prostu praca dyplomowa na Wacie. Watowska. W rzeczywistości był to po prostu pocięty Beryl w systemie bezkolbowym. Karabinek był na tyle ciekawy, że właśnie zrobił swoją karierę internetową, aczkolwiek egzemplarzy pewnie było, nie wiem, 2, 3, 1. Oryginałów? No. Tak, niewiele było. Ale po okopie pokusił się GNH. GNH. Tak. 6 Natomiast sztuk wyszło. wersję tą stworzył MG. Na bazie czego? To jest oczywiście AKS, kolba ucięta, wywalony tutaj jak wiadomo przełącznik ognia, wszystko zaślepione, selektor też tutaj zaszpachlowany, wszystkie oznaczenia rosyjskie wywalone. No co, no chwyt wiadomo, beryl, nakładki beryl, tłumik od tego Tantala, szyna, żeby było śmieszniej, od G36 u Marexa. Taka wiecie, taka za tam 100 parę złotych. Ale śmieszna, przypomina tak. oryginał. Przypomina oryginał. Kolba to jest moja cierpliwość, czyli forma nadlana klejem na gorąco. Potem odwiercona. Środek jeszcze troszeczkę pianki jest dane, żeby to trochę to coś tam przypominało. I jak bardzo on odstępuje od oryginału? No na pewno kolba, nie? Kolba jest inna zupełnie. To musiał się zmieścić. Musiał się silnik. niestety zmieścić silnik. Jest już w głowie następny plan, czyli gearbox od AUG. W AUG kosz nie idzie pod takim kątem, a jest bardziej zagięty w tą stronę, czyli będzie można zatańczyć zupełnie inaczej tutaj z tą osłoną tego gearboxa, z tego kosza i będzie zupełnie lepiej wyglądało. Spust jest przeniesiony mechanicznie, wcześniej była wersja elektryczna przeniesiona, czyli kabelki tylko naprzód, z ominięciem styków w gearboxie. Teraz jest cięgło przez całą długość, tutaj jest wahadełko, które naciska sobie tutaj spuścik w środku. Będziesz tu musiał tłumaczyć na angielski. Teraz powiedz mi, działa przełącznik z tej strony? Nie działa. Działał ostatnio, niestety przy ostatniej rozbiórce to zepsułem. Po prostu będą się to na nowo A jak naprawić. osiągi karabinka? Repliki? Z tego co się tam nie mylę, miał chyba 380 fps. Czyli standardna wręcz. No to miała być Broń broń do podstawową. CQB, taka bardziej, wiecie, nic tam nadzwyczajnego. Aczkolwiek jest to bezkolbowiec, człowiek nieprzyzwyczajony. Nie wiem jak to złapać. Natomiast z tego co wiem, to ta konstrukcja w realu dowiodła, że robienie bezkolbowca z KBK Kolbowca AK nie ma sensu. nie ma sensu. Przede wszystkim jest strasznie finansowo bezsensowne, bo strasznie kosztowny jest ten projekt, jeżeli chodzi o bezkolbowce z Beryla. Tak? Plus jeszcze no, Ergonomia jest nie taka... jest przystosowana do zabawy. Nie. No i dwa, że duże problemy są przy zmianie magazynka. Tutaj akurat mi się tak udało rozwiązać, że można ten magazynek bez problemu zmienić. Śmiało. Tak, ale o właśnie, jak ktoś nie wie, uderza od razu o chwyt, jest problem ze zmianą magazynka, tak? No niestety. Dobra, a teraz opowiedz nam o tym. Teraz masz. No to jest mój wytwór fantazji. Kiedyś mnie strzeliło, żeby sobie zrobić granatnik. Ogólnie tak samo jak zwykle w kuchni wgniecione, wszystko wyginane. Jest to, tak jak żeśmy wcześniej mówili, wersja GP30, ta nowsza. Celowniczek jest, spuścik działa. Normalnie na granaty ASG, w środku jest iglica, która sobie też wychodzi, tak, spust jest przeniesiony też mechanicznie. Chwyt od AK. I to wszystko. Tyle. Nieźle. No dobra. I ostatnia zabawka. Stosunkowo niedawno Przepraszamy za samochody, ale wszyscy się zbierają. Stosunkowo niedawno ktoś mi powiedział, że z AKS-a nie da się zrobić Beryla. Da się. Wszystko się da. Kolba też jest kolba.
To jest oryginalna berylowska kolba? To jest oryginał berylowski, wiadomo. Szyna tak samo od oryginału. Wszystko się otwiera, wszystko się składa. Trzyma 0 w miarę? Tak, tu nie ma problemu z tym, nie? To jest ASG, ale Ale no, Stabilna jest. stabilna jest. oczywiście nakładki nałożę Nakładka wszystko. wiadomo, to Tłumik. tłumik jest z Allegro. Jakiś pan tam sobie sprzedaje tłumiczki po 50 zł Też bodajże. berylowski? Czy Nie, to jest kopia, nie? To jest ale kopia. podobny ale tak kształt. jak od Beryla. Kolanko jest przerabiane, Ale wygląda nieźle. muszka też jest przerabiana z AKS. Oczywiście magazynki od AK-74. Tak, wiadomo. Przedziły wybuchy. Ale Jeszcze do jest- wymiany jest szczerbinka, szczerbinka. żeby była po prostu od Beryla, nie? A jak tam jest z tyłu, z drugiej strony przełącznik? Jeszcze nie ma. Niestety nie dostałem jeszcze przełącznika, ale już w głowie jest koncept i już wiem jak to zrobić. Kwestia po prostu zakupienia. Przepraszamy. Dziękujemy. Zakupienia przełącznika i założenia tego całego, złożenia tego całego dokupu. Tak? A to replika oczywiście działa. Strzela bez problemu. Gdzie baterie? Normalnie sticka albo lipo tutaj. Proszę? Sticko albo... Stick. W środku jest stick Firefoxa 11 V. Lipo. Dobrze. Teraz powiedz mi, jak z kosztem? Mniej więcej. Jantar w sumie? Replika w sumie plus. To jest replika, no, AK można wyrwać za 200 zł nawet, nie? 200 zł nakładki, chyba dawałem po 20 zł, plus chwyt jakieś 40, tłumik ciężko dostać, ale jest na Works 11 chyba za 60 zł. Reszta inwencja twórcza, tak? No, maszynę można tak jak ja, jakiegoś tam umarlaka wyrwać od na przykład G36. Tutaj koszt Części. bardzo zbliżony, no choć części są droższe, zbliżony, nie? czyli ile? AK tak samo kupiłem. Tego AK kupiłem za 200 zł. Nakładka z chwytem jakieś 50 zł mi wyszła, 50. Tu reszta już jest inwencja twórcza. Jeszcze jest oryginalna rura gazowa, tak? Jest wpuszczana do środka, nie jest tak jak normalnie robią, że w ogóle tutaj cudawianki. Szyna? Szyna, kolba, rura, ten 200 zł. Czyli w sumie za Około 500 zł. plus własna robocizna. Własnej robocizny było raptem 4 godziny. Naprawdę Szybko poszło. moment to był, nie? Dosłownie w przeciągu 2 dni. Jest to konkurencja dla Aresa. Może nie konkurencja, ale no bez problemu można sobie taką rzecz zrobić spokojnie w domu. Do środka można tutaj pod chwyt wsadzić jakikolwiek system sterowania i sobie zrobić samemu w domu tribursta bez najmniejszego problemu. A Nie? teraz powiedz nam, ile kosztował granatnik? Granatnik kosztował mnie, rurka kosztowała 20 groszy chyba, czy 30, jakiś ścinek kupiłem w tym, a reszta jest zrobiona z ołówka, podstawa od muszki i kawałka obudowy komputera. A ile kosztuje replika? Replika GP 30? 500? 500. No to macie przełożenie. Samemu dobra. bez problemu można to w domu zrobić, naprawdę. No, na biurku to zrobiłem, nawet nie wchodziłem na mój magiczny balkon. Trzeba mieć jednak zacięcie, więc No trochę nie mów, że każdy mechaniki. może zrobić. Cygan by nie zrobił. Akurat ja to bym zrobił. Nie trafiłem. Specjalnie powiedziałem, wiem, że nie zrobił. Ja bym nie zrobił. Nawet bym miał oryginalne części poskładać, to bym nie poskładał. Jakbyś miał instrukcję, to byś nie poskładał. No dobra, to tyle. Zobaczymy się być może w przyszłości na polach boju albo No w przyszłości kamerą. na pewno się zobaczymy. No, Na pewno się zobaczymy. Jak nie na polach boju, to może tam kiedyś indziej. na YouTube. Na YouTube. O. Jak to wyłączyć? Nie wiem.